Siema, wielu ludzi na streamach pyta mnie jak farmię Blight, więc pokażę wam dzisiaj jak w ostatnim czasie zarabiam sporo waluty. Zapraszam do oglądania. 70% oglądających nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, więc jeśli podobają ci się moje materiały, to zostaw subka. Dzięki. Jakiś czas temu na streamie widz zachęcił mnie, abym spróbował Blight. Podał mi drzewko i skaraby i spróbowałem. Wersja Blight na dropienie map jest naprawdę silną strategią, oddaje niesamowicie, nie da się tutaj stracić i każda mapa jest na plus. Nawet jeśli sfailujemy Blight, to jest spora szansa, że wyjdziemy i tak na plus. Wprowadziłem parę zmian w Atlasie, mapy craftuję po swojemu i dam wam ogólnie parę tipów od siebie, pokażę dokładnie jak to farmić i omówię całą taktykę, tak aby ci nowi gracze też byli w stanie wszystko ogarnąć. Dobrze, standardowo zaczniemy od Atlasu, wychodzimy sobie do góry, bierzemy explicity, bierzemy skaraby, następnie tutaj na prawo sobie wybieramy mapy chcemy wszystkie mieć wzięte, bo no, jesteśmy pod mapki głównie tutaj, głównie z mapek jest zarobek. Następnie całe kółko tutaj od Blighta, później znowu mapy, z lewej strony tutaj na Lucky Chesty, bo jak będziemy otwierać cysta, który się pojawia na końcu Blighta, na środku taka wielka skrzynia, to jest szansa, że się otworzy ponownie, jedna nawet kilka razy się otworzyła, więc no warto sobie to wziąć. Do tego kolejne tutaj nody na Blight. Tutaj bierzemy nody na Blighta, żeby pompa miała więcej HP i że zadajemy więcej damage'u w moby. Bierzemy to dlatego, że czasami te jakieś mobki przejdą i nie chcemy, żeby nam tą pompę tak łatwo mogły zniszczyć, plus no zawsze dodatkowy damage to łatwiejszy clear, więc tutaj te parę punktów rozdać to jest na pewno sensowna opcja. Później mapy kolejne na środku i wybieramy całe kółko na quanta. Tutaj 2 punktów nie mam, bo akurat 2 punkty mi dokładnie zabrakło, więc sobie odjąłem z tych quantów. Nie ma tutaj za bardzo skąd zdjąć, więc 2 quanty tutaj zdjąłem. Ambush skaraby, no tak, żeby containmenty czasami sobie lepiej dropnęły. I tak jak mówiłem, całe kółko na quanta, na środku ten quant, później wszystkie modifiery, tu musicie zwrócić uwagę, żeby na pewno to mieć. Oczywiście cały Atlas, jest już taki moment ligi, że raczej każdy ma te 132 punkty, także tutaj dobrze to skopiujmy. Wszystkie modifiery, Chiseled Perfection, następnie większa szansa na mapy 16,5, tutaj też ten modifier. Jeszcze tylko tak wspomnę, tutaj sobie nie weźcie przez przypadek tego punktu, bo on tutaj no, troszkę psuje, bo tu, dzięki temu punktowi no, wy będziecie 75% mniej damage'u zadawać, a towery więcej, a towerów na damage nie robimy, więc tutaj, żebyście przez przypadek tego nie wzięli. Kolejne modifiery bez tego punktu, skaraby, altary bierzemy niebieskie, też bez tego Edged by Acid, następnie całe iterowe kółeczko i tak się kończy cały Atlas. Oczywiście wrzucę wam linka w opis filmów, będziecie mogli sobie ten atlas z linku łatwiej skopiować. Pierwszym skarabem jest skarab, który sprawia, że dropi nam 10% więcej map za każdy map modifier, który mamy na naszej mapie. Następnie mamy skaraba, który sprawia, że wszystkie moby blightowe, które zabijamy w zasięgu naszych empowering towerów, czyli tych zielonych, mają zwiększone difficulty i rewardy, czyli po prostu są trudniejsze, ale dropią więcej itemów. Później mamy skaraba, który daje nam 150% więcej magic mobów, czyli niebieskich, których jest sporo w Blighcie. Tutaj bardzo ważny skarab, który sprawia, że mapy, które nam dropią, mają szansę się skonwertować na mapy shaperowe, elderowe, conquerorowe lub syntezisowe. No i tutaj jest bardzo fajny hajs z tego. Dla przykładu ostatnio sprzedawałem kilkadziesiąt setów syntezisowych map i każdy set to było 140 osób, czyli 4 mapki, nie? No i tak samo, na przykład conquerorowe mapy, cały set 1,2 Divine, ostatnio 30 setów sprzedałem. Także naprawdę z tego jest potężny hajs. Później mamy takiego skaraba, który sprawia, że mamy tylko jedną blightową skrzynkę, jakby na środku tego cysta, o którym wam wcześniej mówiłem. Ale Blight ma dużo więcej wave'ów enemy, czyli jest dużo więcej przeciwników, dużo więcej tych fal. No i teraz tak, Blighted chests in area grow larger and more rewarding, the more blighted enemies are slain, czyli ten nasz cyst, który będziemy mieli na środku, on będzie się stawał coraz większy i będzie dawał coraz więcej loota, czym więcej przeciwników w Blightie zabijemy. Następnie przejdziemy do rolowania mapy. I teraz tak, do rolowania map przede wszystkim potrzebujemy dobry regex. Regex robimy na mapie poe.re, w zakładce map mods
I ja już wam pokazuję, jak wygląda mój regex. Ja dałem, żeby przynajmniej mieć 100% więcej map, bo tak będziemy właśnie te mapy rolować. Co najmniej 100% więcej map, żebyście na każdej mapie mieli, o tym pamiętajcie. I następnie wybieracie mody. Tutaj macie, których nie chcecie, a tutaj, które chcecie. Ja tych, które chcę, nie mam żadnych, ale tych, które nie chcę, mam sporo. I teraz tak, często block attack damage, na przykład drowning orby, tentacle fins, że nie możemy zadawać damage'u w trakcie każdych 10 sekund przez 3 sekundy, no jakieś volatile core'y, takie rzeczy sobie musicie powyłączać. To oczywiście będziecie się uczyć, co wyłączać, czego nie, w miarę jak będziecie robić te mapy, coś będzie was wkurzało, czy będzie wam brikowało mapę akurat dla waszego builda, to będziecie to po prostu wyłączać. No i jak już mamy swojego regexa przygotowanego, to klikamy copy. Następnie przechodzimy do gry, wchodzimy sobie do naszego stasza i wrzucamy tutaj nasz regex. I ten regex będzie nam podświetlał, tak jak widzicie, mapki, które mają 100% more maps. Jak chcemy sobie je rolować, najtańsza wersja to jest po prostu scoringi na mapy i następnie alchemię i cyk. O, zobaczcie, jak tu ładnie te mapki akurat mi siadły, nie? No i macie sobie zrolowane mapy. Oczywiście ten regex można mieć lepszy, możecie na przykład 150% more maps, tak jak tutaj się mapka trafiła mieć na każdej, czy na przykład sobie ustawić 100% more maps, ale do tego też currency i wtedy też ten blight będzie currency rzucał, tylko wtedy oczywiście więcej tych orbów będziecie musieli zużyć na każdą mapkę. No ale oczywiście też outcome będzie większy, tutaj możecie sobie dowolnie z tym kombinować. Można na przykład się przerobić też pod troszkę inne skaraby, można na przykład zmienić tego skaraba na conversion i tego skaraba na mapy, dorzucić na przykład 2 skaraby na wispy i do tego rolować wtedy na przykład na każdej mapie przynajmniej 250% currency. No można tutaj się bawić dowolnie, akurat ta wersja jest pod more maps, więc tutaj rolujemy raczej more maps. Teraz tak, jak ja w ogóle pozyskuję te mapy? Otóż, każdy z was ma pewnie pełno różnych originator mapek, czyli mapek 16,5 różnych, byle jakich. Jeżeli ich nie macie, oczywiście możecie sobie je kupić na TFT, randomowe takie mapki 16,5 nie są drogie, dunesy są po prostu drogie, albo jakieś strandy i tak dalej, fajne layouty, ale możemy to zmieniać Horizon orbami. I teraz tak, w tej taktyce chcemy, żeby każda mapa była w miarę wąska, dlatego że Kasia, jak mapa nie jest wąska, może nam zrobić blight w takiej formie gwiazdy, on wtedy jest bardzo ciężki, bo tych lane'ów jest dużo i te moby nas zalewają. Ale jak robimy mapy wąskie, no to już jest lepiej, nie? Już rzadziej się co taka sytuacja trafia. I teraz tak, Horizonami można trafić tylko określone mapy. Jest to na przykład Canyon, jest to Tower. No Tower też jest taką w miarę wąską mapą, ale trafia nam się też tutaj Crimson Township. I teraz dlaczego Crimson Township jest fajny? Swoją drogą pamiętajcie zawsze te 20 quality mapie robić. Crimson Township jest dlatego fajny, ponieważ jest on dosyć wąski w większości mapy. Oczywiście czasami się zdarza taka bardziej open area, ale zazwyczaj jest dosyć wąska ta mapa. I teraz kolejna jej mega przewaga. Z Crimson Township dropi Sanctuary, ponieważ każda mapa ma przypisaną swoją 17, która na niej dropi. Jak widzicie tutaj na Crimson Township jest to Sanctuary, na jakichś innych mapach jest to Ziggurat, Citadel, Ziggurat, widzicie, różnie to się trafia, akurat na tym jest Sanctuary, więc to jest mega opcja, że możemy te Crimson Townshipy w bardzo łatwy sposób sobie trafiać z Horizon Orbów. Według mnie to jest najlepsza mapka dzięki temu, żeby ją właśnie farmić do tej taktyki. Teraz kolejna ważna sprawa. Pamiętajcie nałożyć sobie anoint na wasze ringi. Ja akurat mam Kalandra Stacza, więc tylko na jeden ring nakładam ten anoint. I jest to anoint, który sprawia, że nasze empowering towery dają nam takiego buffa, że 25% damage'u po prostu zadajemy. No i oczywiście razy 2 ringi, no to jest 50% więcej damage'u, a jesteśmy zawsze w zasięgu tych towerów, więc no mega sprawa. Do tego potrzeba Black i Silver Oila. Czyli jak nie używacie Kalandra Stacza, to musicie razy 2 sobie takiego anointa zrobić, a jak macie Kalandra Stacz, to tylko na jednym ringu i to działa razy 2 wtedy oczywiście. Ja już tego nie będę robił, bo jak widzicie ten anoint już mam, tylko tak wziąłem te oleje, żeby wam pokazać, które trzeba. No i pamiętajcie właśnie o tych anointach. Zrobię ten film teraz w takiej troszkę innej formie, a wy napiszcie mi, czy bardziej podoba wam się taka forma, czy taka jak była wcześniej, a będzie to tak, że zrobimy sobie jedną mapkę live. Po prostu zrobię jedną mapkę, pokażę wam, jak dokładnie ona wygląda i robiąc tą mapkę omówię właśnie, co robię, dlaczego i jak ogólnie tą taktykę robić. Także szczególnie jak jesteście zieloni, to zapraszam. Najpierw wchodzimy na mapę, no i całą ją sobie chcemy wyklirować. Także będziemy sobie czyścić mopki. Zobaczycie, jak to śmiga. Troszkę mi laguje, nie wiem dlaczego.
ale mam nadzieję, że będzie w porządku. Chcemy sobie całą mapkę wyczyścić, dlatego że chcemy znaleźć jak najwięcej altarów po prostu. No bo czym więcej altarów, tym większa szansa, że jakiś większy kłącik będzie. Oczywiście altary chcemy brać na kłąta, ale też chcemy brać altary na chociażby duplikację map. Jak widzicie, ja wszedłem na mapę i już poleciała mapa Dunes 16,5. Dunesy 16,5 są drogie, tam po 0,7 diva czy coś, więc no to jest fajny zarobek z tego. Już jesteśmy praktycznie na zero z mapą. Altary oczywiście, tak jak mówiłem, quant, duplikacja map, ewentualnie jakaś duplikacja currency czy coś, ale currency to aż tak dużo nie leci w tym blightie, to nie jest blight typowo pod currency, tylko pod mapy, więc tutaj raczej nam zależy właśnie na duplikacji map. Jeśli trafi nam się blisko boss, bo ten boss się różnie trafia, czasami jest praktycznie na starcie mapy, no to wtedy oczywiście chcemy tego bossa od razu zabić, żeby trafiał nam się, żeby te altary po prostu trafiały nam się częściej nie na bossa, tylko jakieś takie fajniejsze właśnie czy to na duplikację, czy na quanta, czy na cokolwiek innego. Ja już 2 razy trafiłem też altar na Diviny podczas robienia tej taktyki, więc też czasami to się może trafić, no bo oczywiście tutaj latamy niebieskie altary, chociaż jak niebieskie altary są gorsze pod wasz build, w sensie mody z nich, te, które są na minus, to możecie oczywiście sobie wybrać altary czerwone i to też nie ma problemu. Jak już zrobimy całą mapę i klikniemy wszystkie altary, no to wracamy do Kasi. Pamiętajcie zawsze sobie postawić portal na pompie, ponieważ jak zginiemy, to będzie łatwo jeszcze wrócić i odratować sytuację. Tym razem Kasia nam się trafiła w takim miejscu dosyć niefortunnym, takim dosyć otwartym, więc jest szansa, że się trafi rozgwiazda ta cała, czy gwiazda, czy jak to tam się nazywa, ale nie, trafiły nam się 2 drogi. No, na moim buildzie to jeszcze nie jest tragedia. No jak macie inne buildy, to w ogóle dla was może to nie być tragedia. Dla mnie to jest oczywiście troszkę cięższe, więc ja sobie postawiłem jednego towera mrożącego. Towera mrożącego rozwiniętego na lewą stronę, on wtedy stawia takie ściany i zatrzymuje po prostu moby. I teraz właśnie, jeśli macie słabszy build i trafi wam się taka sytuacja, albo w ogóle nie jesteście w stanie robić, nawet jak jest jedna droga do tych spawnerów, no to wtedy musicie sobie takiego mrożącego towera zawsze stawiać. Następnie stawiamy sobie wszędzie, gdzie możemy, towery zielone. Ja już to powinienem dużo szybciej robić, ale troszkę się zagaduję przez to nagrywanie. I te towery sobie jak najszybciej chcemy na 3 zupgrade'ować, ponieważ wszystkie moby znajdujące się w zasięgu tych towerów będą miały zboostowany loot. I oczywiście bo później takie hordy zostają z tych wieżyczek. To też te hordy będą lepszy drop dawać. Na koniec oczywiście te wieżyczki, tak jak ja tutaj upgrade'uję na ostatni poziom, czyli na 4. poziom, możecie to upgrade'ować albo na tą 5, albo to po lewej, to jest... To czy po lewej, czy po prawej weźmiecie, to nie ma za dużej różnicy, aczkolwiek fajnie, żebyście mieli jedno i drugie gdzieś w zasięgu, gdzie głównie bijecie, to wtedy będziemy mieli... Bo to po lewej sprawia, że moby są słabsze, a to po prawej sprawia, że wy jesteście mocniejsi, nie? Czyli jak stoicie tak, że moby są słabsze w zasięgu, a wy jesteście silniejsi, no to będzie dużo łatwiej. Dobra, mamy wszystkie towery już zupgrade'owane, teraz możemy się tylko skupić na tym, żeby te moby clearować. Jest bossik, także zabijamy bossa. Boss zabity. Trzeba wrócić na ten lane, bo już puszują. No i tak sobie robimy. Pamiętajcie, że zawsze te zielone towery, najlepiej same, jeśli nie dajecie rady lub jest ciężki blight, to można sobie właśnie tego mrożącego dostawić. No i tak sobie farmimy tego blighta, aż go zrobimy całego. Kolejny bossik się zrespił. Tu już do pompy mi dochodzą, trzeba ich szybko skasować. Zaraz będzie koniec blighta, bo widzę, że już te kółka znikają na dole, więc ten blight już się kończy. Jeszcze jakiś rare, no i cyk. Mamy lucik, od razu cysta otworzył się tylko raz. No i zobaczcie sami, ile nam poleciało map. Poleciało nam Sanctuary też jakieś. Oj, wszedłem do hideoutu przez przypadek. No i oczywiście otworzymy jeszcze te hordy. Te hordy właśnie się tworzą z wieżyczek, które stawiamy. One jakoś nie sypią ultra super, chociaż no nieraz już dropnąłem nawet po kilka mapek 17 lub innych z takich hordów, także zawsze warto je otworzyć, one też sypią golda. No i teraz tak, bardzo dużo golda się w ogóle farmi, ja mam po kilka baniek golda co chwilę, w moim Kingsmart wcześniej miałem z tym problem. No i zobaczcie, 2 mapy 17, zobaczcie ile map konkurorowych, 2, 4, 6, 8, 10,
12. A, tu jest trzecia Sanctuary, zobaczcie, 3. Tak? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 mapek, czyli to jest jakieś prawie 4 divy w mapach konkurorowych. No i tutaj mamy kolejne tam jakieś 2,5 divina. No zobaczcie, to jest 6,5 divina z takiej mapy, jeszcze tu no 7 divinów z dunesami. A sam koszt mapy to nie jest więcej niż divine, to jest jakieś 120 chaosów, 130 taki koszt mapki. Więc z takiej mapy zrobiliśmy 5 divinów. Oczywiście nie z każdej mapy tak będzie, ale średnio tak 3 diviny z mapki powinniście wyciągać, bo średnio te 2 Sanctuary lecą, no i trochę tych mapek. Ja mam wyłączone w ogóle mapy zwykłe 16 i mam swój filtr. Filtr dam wam w opisie, a teraz pokażę wam w ogóle jak wygląda już taki stan tych map, gdzie mam ich więcej, gdzie trochę pofarmiłem. Zobaczcie, ile mam tych Sanctuary nafarmionych. Ja już też sprzedawałem też oczywiście. Dropam jeszcze syntezisowe mapki. Syntezisowe mapy sprzedaję 130 osów za set. Mapy konkurorowe po 1,2 divina za set. Te feniksowe i tak dalej to tak 20-25 osów za set. A elderowe wrzucam do Kingsmarch. Zaraz wam też pokażę, dlaczego je wrzucam do Kingsmarch. Odłożymy się. I już idę wam to pokazać. Do Kingsmarch je wrzucamy dlatego, bo dropi z nich sporo tych fragmentów, które są drogie. No i ja sobie do moich Atlas Runnerów je wrzucam, już wam pokazuję. No i jak widzicie, mapki się robią. Można je wrzucać białe, je wrzucałem złote, więc nie każda dropnie fragment, bo nie są zrobione w 100%, ale no jak widzicie, jak jest zrobiona w 100%, to daje fragment. Jak wrzucicie białe, to praktycznie zawsze będziecie mieli na 100% zrobione, więc zawsze jest ten fragment. No a z tych fragmentów też jest spoko hajs. Myślę, że spokojnie tak między 30 a 40 divinów na godzinę jesteśmy w stanie z tej taktyki zarabiać, zależnie od tego, jak szybko jesteśmy w stanie te mapy robić. Mapy głównie sprzedajemy na TFT, chociaż na przykład mapy 17 Sanctuary możemy wystawić do taba publicznego, dać tam 130, 140, 150 chaosów za sztukę, zależnie jaka jest akurat cena na rynku i to sobie będzie schodzić, ludzie będą w bulku raczej od was to kupować, na całą resztę wystawiamy na Discordzie The Forbidden Trove. Na koniec tylko uprzedzę, że używając mojego filtra na Blight, używajcie też później swojego filtra na inne rzeczy, ponieważ no, filtr na Blight jest już zrobiony na Uber Strict Plus, wyłączyłem też na nim mapy 16, bo tych map to ze 100 by leciało na mapę, nie opłaca się ich zbierać, szkoda syfu na ekranie. I na Uberstick Plus są wyłączone też niektóre bazy unikatowe z bossów, więc jak będziecie bili bossy, to sobie albo doklikujcie Alt i patrzcie, czy jakiś unikat nie poleciał, albo grajcie z normalnym filtrem na bossy, nie z tym blightowym. A ja tak jak mówiłem, blightowy filtr będzie w opisie. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym materiale. Wpadnijcie do mnie na Twitcha, jeśli jeszcze nie zostawiliście followka na Twitchu, to zapraszam do mnie na kanał Twitch. Jeśli materiał wam się spodobał, to możecie zostawić jakąś łapkę do zasięgów, jakiś komentarz. Będę bardzo wdzięczny, będzie mi miło i słyszymy się w następnym materiale. Siema, siema.